Crypt Sermon. Zespół założony w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Filadelfii w stanie Pensylwania. Zespół gra od 2013 roku i gra do dzisiaj. Gatunek jaki grają to Epic Doom Metal, a album, o którym sobie dzisiaj opowiemy to The Stygian Rose. Album można kupić na stronie ddmsuo.eu za 12 euro. Czy album jest warty swojej ceny? Czy ich najnowsza płyta ma coś ciekawego do zaoferowania? Czy moja druga recenzja tego gatunku metalu spowodowała, że bardziej się zbliżyłem do niego? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z albumu muzycznego. Z albumu, który poznałem na kanale New Wave of Traditional Heavy Metal. Przyznam, że zachęciła mnie ogromnie okładka, bo lubuję się w takich bladych i ciemnych kolorach i sama stylistyka mi się spodobała, więc postanowiłem dać tej płycie szansę. Jak się okazało, był to strzał w sam środek tarczy. Na początek jednak opowiedzmy sobie coś o zespole. Crypt Sermon to zespół, w skład który wchodzi 6 członków i są to Brooke Wilson, basista oraz wokalista, Enrique Sagarnaga, perkusista, Steve Johnson, gitarzysta, Matt Knox, basista, Frank Chin, dawniej basista, teraz gitarzysta oraz Tanner Anderson, keyboard. Tych 6 panów wydała w tym roku album, dokładnie 14 czerwca i na płycie znajduje się 6 utworów. Glimmers in the Underworld, Thunder Perfect Mind, Down in the Hollow, Heavy is the Crown of Bone, Scrying Orb oraz The Stygian Rose. Przyznam, że nie do końca wiedziałem, czy mi to w ogóle podejdzie, bo Epic Doom Metal to gatunek, z którym praktycznie nie mam żadnej styczności. Jedynym albumem, który znam i przesłuchałem jak dotąd z tego gatunku, należał do zespołu Monasterium. I mimo moich wątpliwości okazało się, że to naprawdę porządny album, w którym poznałem naprawdę zajebisty utwór. Ogólnie cały album okazał się dla mnie naprawdę porządnym krążkiem. Jest on mocny, jest on mroczny i teksty są naprawdę niezłe. Dodatkowo mamy cudowny wokal, instrumenty, które z muzyki tworzą prawdziwą magię i to wszystko połączone razem stworzyło płytę, którą zakupiłem chwilę po poznaniu. W samym albumie jest kilka nawiązań religijnych, na przykład w jednym z utworów wspomniany jest Ofanim, czyli jeśli dobrze rozumiem jest to gatunek albo typ anioła. Wpisując to w Google zobaczycie dość dziwaczne obrazki tego jak zostały opisane w księgach Hezekiela. Nie będę wam dokładnie cytował, ale no jakbym kiedykolwiek miał z czymś takim styczność, to chyba byłaby to moja najszybsza ucieczka w życiu. A że jestem gruby, to nie byłyby to zawrotne prędkości. Na tym albumie nie doświadczymy za bardzo szybkich solówek czy dynamicznego tempa, co jest dla mnie czymś nowym, bo u mnie dominuje albo heavy, albo power metal, a tu jednak mamy coś innego. Tempo jest albo dość standardowe, albo właśnie powolne, co nadaje niesamowitego klimatu całej płycie, zwłaszcza, że pomaga mi się to skupić szczerze mówiąc na każdym pojedynczym instrumencie i bardziej poczuć ich muzykę. Niesamowity jest głos wokalisty, który potrafi być zarazem bardzo skrzeczący i chrypliwy, ale potrafi też go stonować i wręcz mówić spokojnym głosem, co daje dobry balans i dostosowanie do melodii. Ogólnie uwielbiam takie ochrypłe głosy, więc ten gość idealnie trafił w moje gusta. Co zauważyłem, to kilka utworów mają dość ciekawe początki, w sensie dla przykładu Glimmers in the Underworld ma początek jakby muzyka była całkowicie zniekształcona i powoli wprowadza do momentu, kiedy następuje uderzenie perkusji, gitary i basu. W utworze Thunder Mind mamy za to krótki chórek, który na szybkim wdechu przywołuje instrumenty jakby sygnał, że czas zacząć grać. Down in the Hollow zaczyna się chyba instrumentami klawiszowymi z dodatkiem jakichś stukotów i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych utworów ma coś swojego, coś wyjątkowego, co sprawia, że nie uświadczymy tu tego samego. Są tu spore różnice i słyszę, że w każdy utwór dali wiele serca, starań i czasu. Zwłaszcza w tytułowy The Stygian Rose. Szczerze powiedziawszy, nie wiem czy ta nazwa jest wymyślona, czy jest nawiązaniem do czegoś, ale nie mogłem znaleźć żadnych informacji na ten temat. W każdym razie, cały utwór jest czymś, przy czym chyba najwięcej czasu im zleciało i nie mówię tu jedynie o długości samej piosenki, ale o efektach dźwiękowych, o instrumentach, wokalu i aby po złączeniu wszystkiego wyszedł naprawdę porządny utwór. To powolne tempo, oczekiwanie aż w końcu nastąpi uderzenie wszystkich instrumentów i zacznie się ten chaos. No dobrze, czas abym wam powiedział o moich 3 ulubionych utworach i o utworze, który podobał mi się najmniej. Jeśli chodzi o moją ukochaną trójkę, to Glimmers in the Underworld, The Stygian Rose i o bogowie Thunder Perfect Mind. To jest utwór, który katowałem przez godzinę albo 2 non-stop. Zapętliłem go, bo jest on dla mnie po prostu zajebisty.
Bardzo powoli zagrany, ale z solidną dawką pierdolnięcia, z niesamowitym klimatem i tym cudownym krzykiem wokalisty. Jeśli zaś chodzi o utwór, który podobał mi się najmniej, to Heavy is the Crown of Bone. I co ciekawe, uważam to i tak za niezły utwór, po prostu z tego zestawu najmniej mi się podobał. W sumie to nawet nie uważam żadnego utworu z tej płyty za słaby. Także dostałem naprawdę solidny krążek, który sprawił, że się zakochałem ogromnie w zespole, a mają oni jeszcze 2 albumy. Ja zamówiłem sobie i płytę, i koszulkę, bo naprawdę nie darowałbym sobie, gdybym nie miał tej płyty w swojej małej kolekcji w szafce. Ja wam go ogromnie polecam, bo nawet jeśli nie siedzicie w tym gatunku, to myślę, że może wam się ten krążek spodobać. Ja serdecznie polecam wam przesłuchać całą twórczość zespołu, polecam ich wesprzeć i polecam się rozsiąść na fotelu czy kanapie i puścić ten cudowny chaos, który gra metal powoli, ale z jebnięciem. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!